Dzień dobry, mam na imię Małgorzata, mieszkam w Sopocie i dopłynęłam do Salvador de Bahia. Na pierwszym planie winda, bo miasto jest na skarpie, art decoska, niesamowity zabytek, ale ja szukam innej. Ta powinna wwieźć mnie i Eduardo do samego centrum. No, dzielnica tutaj to jest taka sobie średnia, no ale jest pan policjant i problem kamienic, których świetność już minęła. Takich jest wiele. Ta dzielnica jest pusta. Nie ma po co po niej chodzić, ta dolna. Ale to nie jest żadna winda. Tu są szyny i liny. Czyli to jest co, jakiś szynowo-linowa kolejka? To nie jest zębatka. Ale jedzie. A ten wagonik z góry zjeżdża, jaki on jest dziwny. No, jest dość pokraczny, trzeba przyznać. W ogóle co to jest za konstrukcja? No tak, taką kolejką to ja jeszcze nie jechałam, naprawdę. A ci ludzie to jak tam siedzą w środku? W ogóle tam są ludzie? Co się tam... No są. Ci z tyłu to mają miejsca leżące. Myślisz, że sypialne? No, ale jedzie. Z góry dopiero widać, jaki to był duży spadek. Kolorowo, wesoło, mnóstwo turystów, bo to jest tydzień po Sylwestrze, więc jeszcze wakacyjny. No, najważniejszy kościół świętego Franciszka, przed nim tłum, no ale będziemy musieli tam wejść z Eduardo, a cały czas w zasięgu wzroku widać policję. Salwador ma złą sławę, no ale może dobrze, że są wszędzie. Idziemy. Szopka bardzo ładna, klasyczna, bez podtekstów, natomiast otoczenie jej w ogóle nie pasuje do niej. Jest tak bogate, że aż agresywne, tłok straszny, hałas. Każdy przewodnik, który tu wchodzi, to zaczyna od tego, że tu jest prawie tona złota w tych ornamentach. Złote, a czy nieskromne? Natomiast są bardzo ładne detale. Szkoda, że te rzeźby giną, bo są według mnie bardzo udane, pełne wyrazu, ale są przytłoczone złotem. Odpoczynek na ulicy jest możliwy po tym tłoku w kościele. Ten kościół mnie w ogóle wykończył. w kościołach, więc postanawiamy iść do muzeum. Muzea mają to do siebie, że prawie zawsze są puste. No już zaplanowaliśmy to muzeum. Muzeum karnawału, bo przecież jest karnawał. Wobec czego trzeba zobaczyć, co tutaj jest. A często takie lokalne muzea, nietypowe, są ciekawe. Zwiedzanie zaczęło się od, od nauki tańca. To wyglądało jak w dyskotece. No, zaskoczyło to nas. A w archiwum zaskoczył mnie byk Capriccioso, sławna postać wszystkich bajek amazońskich, który mieszka w Parintis, gdzie byłam 4 dni temu
I bardzo mnie to ucieszyło, że to jest taka postać ze starych wierzeń czy legend i która ciągle żyje. Bo Parintis jest szalonym miastem. Przewodnik w Manaus mówił, że w Parintis to tylko znają 2 kolory, czerwony i niebieski. I że jest to stolica karnawału amazońskiego, który jest w końcu czerwca. Oficjalna nazwa to jest Festiwal Boibumba, który odbywa się na Bumbadromie, w odróżnieniu od Sambadromu w Rio de Janeiro. A miasto wielkości Radomia ma 2 zespoły, każdy po 3000 tańcerzy, piosenkarzy i muzyków. Jeden niebieski z bykiem Capriccioso i czerwony z bykiem Garantido. I te zespoły konkurują ze sobą. Ćwiczą cały rok, aby wystąpić raz do roku. I jest rzeczywiście prawdą, co powiedział przewodnik w Manaus, że oni wszystko mają albo czerwone, albo niebieskie. Czy na niebieskich ławkach to siadają tylko fani niebieskich? To jest naprawdę szalone miasto. Pogoda się popsuła, jedziemy na spotkanie. To jest dobre, to mi się podoba. Na parterze niebiescy, na piętrze czerwoni i ciekawe, czy oni jedzą kolację wspólnie. Jedziemy na spotkanie z grupą niebieską. Ulice puste, bardzo skromnie to wszystko wygląda, bo w ogóle tak jak myślę, jeżeli tu jest 6000 artystów występujących na scenie, to przecież jest jeszcze mnóstwo dekoratorów, tych, co szyją kostiumy, tych, co obsługują technicznie te imprezy, wobec czego pół miasta zajmuje się tylko karnawałem. A ten czerwony to zdecydowany fan czerwonych. Żaluzja dobra. A jedziemy do hangaru, w którym zobaczę fragmenty tańców, które są w czasie karnawału amazońskiego w końcu czerwca. Byk jest olbrzymi, ale musi być wielki, żeby go było widać na stadionie i w czasie promenady po ulicach. Jest komisja, która ocenia obydwie te grupy i przyznaje honorową palmę pierwszeństwa. Ocenia, z jakim wdziękiem porusza się byk. A to jest piękna pani, która zażyczyła sobie jako kaprys w ciąży, zapragnęła zjeść język byka, właśnie język Capriccioso. O, śmierć! Śmierć zapowiedziała śmierć byka. Zginął z ręki zakochanego męża. A sąd skazał go na wiele lat więzienia. Ale musi być happy end i do akcji wkracza czarownik i dzięki niemu Capriccioso zmartwychwstał. To jest taka bajka, która ma rezurekcję, czary afrykańskie
i tańce Indian Amazonii. Wszystko razem. No my byliśmy bardzo zadowoleni, że Grupa Błękitna zorganizowała ten spektakl dla nas, a oni też, bo z 300 osób wpłaciło po $130, czyli $39,000 wpłynęło do ich kasy, a to się rzadko zdarza w tym mieście. Pora wracać na statek. Szukamy drogi do windy tej art-dekowskiej, żeby zjechać. Ale tu nie jest trudno poruszać się po tym mieście. To jest łatwe miasto do zwiedzania. Co prawda nie w czasie świąt, tak jak nam się trafiło, bo to były tłumy. Zakończenie nieprzyjemne, ponieważ tu na tym tarasie widokowym tuż przy windzie z ręki Włoszce wyrwano telefon. Gdy robiła zdjęcie właśnie tej panoramy i nie pomogła policja, której jest tutaj tyle, bo to jest moment. Także trzeba bardzo uważać.